Hello, witajcie w listopadowym vlogu. Czy wyobrażacie sobie, że jest już grudzień? Ja, jak co roku, jestem zaskoczona, gdy nadchodzą te ostatnie miesiące. Nigdy nie wiem, kiedy to minęło. W tym roku, co prawda, wydarzyło się wiele rzeczy, aczkolwiek mam takie poczucie, że im jestem starsza, tym czas jakoś szybciej przylatuje mi między palcami. Tak jak mówiłam w ostatnim wideo, w listopadzie ciągle kontynuowałam moje zajęcia z tańca jako sposób na urozmaicenie aktywności sportowych. To cały czas się dzieje, jestem super zadowolona. W szkole tańca czuję się coraz bardziej jak u siebie. Znam też coraz więcej ludzi z grupy, nawiązuję kontakty też z nauczycielami. Mam wrażenie, że poza uczestniczeniem w samej aktywności, to też poczucie bycia częścią grupy sprawia mi bardzo dużo radości. W sumie nie powinno mnie to dziwić, skoro przez 12 lat życia szkoły tańca były moim chlebem powszednim, więc w zasadzie czuję się jak ryba w wodzie. Jedyny problem to jest taki, że wraz z wiekiem ja staję się trochę bardziej, może nie skryta, ale ciężej nawiązuje mi się znajomości, ciężej jest przełamać te pierwsze lody. Później to już z górki. Cieszę się więc, że utrzymuję tą systematyczność, no i też widzę mały progres w tym, jak tańczę, chociaż to akurat w moim przypadku jest dla mnie najmniej ważne. Hey guys! Witam Was w kolejnym vlogu. No, jestem dzisiaj bardzo cozy, bo oficjalnie w Paryżu jest już jesień, jest zimno, w naszym mieszkaniu też przy tym jest zimno, bo jest to stara podparyska kamienica, a ja właśnie zbieram się na zajęcia z tańca. Tak jak mówiłam Wam w zeszłym vlogu, staram się teraz, żeby te moje aktywności w ciągu tygodnia nie polegały tylko na takim obowiązku uprawiania sportu, ale też właśnie szukam takich zajęć, które sprawiają mi przyjemność. Jakiś czas temu miałam takie przemyślenia związane z tym, że od kiedy w zasadzie wyjechałam na studia, to trochę utraciłam wszystkie te hobby, których miałam tyle jako nastolatka i bardzo za tym wszystkim zatęskniłam i zaczęłam po kolei próbować nowych rzeczy, żeby sprawdzić, co mi leży, co mi odpowiada, na co mam czas. No i taniec okazał się strzałem w dziesiątkę. Mija już kilka miesięcy, od kiedy zapisałam się na różne kursy tańca. Te, które ze mną zostały i które jakoś tam najbardziej czuję, to szpilki i afro. Dzisiaj mam zajęcia z afro i też właśnie, żeby ten kurs tańca tak szybko mi się nie znudził, to sobie żongluję tymi różnymi formami w zależności od tego, na co akurat mam ochotę. Chyba właśnie przez to, że moje zajęcia z tańca są, jak to zajęcia z tańca, cały czas przed lustrem, to mimo, że traktuję to jako sport i jako aktywność i oczywiście idę tam, żeby się porządnie spocić, to lubię chociaż takie minimum makijażu mieć na sobie. Szczególnie, że ostatnio, mimo że nie będę narzekała na moją skórę, to ostatnio pojawiło mi się trochę wyprysków, bo w ubiegłym tygodniu nie nagrywałam tego, ale była u mnie przyjaciółka ze swoim mężem i bobaskiem. No i jak to wiadomo, gdy znajomi są u ciebie, to zawsze wleci jakieś piwko, jakieś wyjście na miasto, więc też gorsze jedzenie. A moja skóra od razu, ale to od razu wychwytuje takie momenty i właśnie odwdzięcza mi się jakimiś tam wypryskami. Przy okazji, jak widzieliście, wykończyłam już kolejną butelkę tego podkładu z Eveline Wonder Match, który bardzo kocham. Jest teraz dla mnie delikatnie za jasny. Moja twarz jest bardzo jasna w porównaniu do mojego ciała, bo na twarz zawsze kładę SPF, a na ciało zdarza mi się zapomnieć. No, ale jest taki po prostu idealny podkład właśnie. Nawet jeżeli idę na zajęcia sportowe, to nie czuję, że mam na twarzy makijaż, tylko jakiś taki delikatny kremik. Mam też w planach w następnym tygodniu nagrać Wam wideo, na którym poopowiadam trochę, co zmieniłam w swojej pielęgnacji i ogólnie w lifestyle'u, żeby właśnie
pomóc trochę tej swojej cerze wyjść na prostą, co moim zdaniem całkiem nawet mi się udało. Zawsze jak się maluję, to wypadam z kadru trochę, ale to dlatego, że mam obok siebie tutaj lusterko. Nie mogę go zbyt daleko od siebie odsunąć, gdyż nie mam okularów w tym momencie i boję się, że pomalowałam się jak klaun. Ostatnio widziałam gdzieś chyba na Instagramie, na Reelsie, że dziewczyna opowiadała właśnie, że najgorsza rzecz, którą można zrobić w swojej maskarze, to ją tak pompować, bo tylko wtłaczamy tam powietrze, przez co maskara ma krótszy żywot. Szybciej wysycha po prostu. I teraz bardzo staram się tego oduczyć i zamiast właśnie tak pompować tą maskarę, to bardziej robię takie owalne ruchy, żeby zebrać ten tusz ze ścianek opakowania. Et la refusée l'Amérique, pour un petit coin de l'Afrique, où Montmartre fleurit déjà son lilas, les fenêtres ouvertes. J'ai pris conscience en terre que le soir, et c'est moi qui connais. Maintenant, si Dieu merci, je pensais que je peignais de ma vie comme le bâtiment. W listopadzie też w końcu udało nam się wybrać w góry. Nie takie góry, nie chodziliśmy po Alpach, ale dojechaliśmy do regionu Francji, który nazywa się Les Vosges. Jest to na wschodzie Francji, blisko granicy z Niemcami. Jeżeli jesteście w gronie moich znajomych, to wiecie na pewno, że od kiedy przeprowadziłam się do Francji, to zawsze mówiłam o tym, że mam ochotę pozwiedzać wszystkie regiony, szczególnie takie, które mają dużo do zaoferowania pod względem natury. W swojej szafie zgromadziłam tyle ciuchów do trekkingu, ale do tej pory ograniczał nas trochę brak samochodu. Na szczęście w wakacje staliśmy się bogaci o naszą furkę, czarną strzałę, i dzięki temu wybraliśmy się w końcu na taką wycieczkę trekkingową z prawdziwego zdarzenia. Muszę przyznać, że Les Vosges serio zachwyciło mnie swoją przyrodą, było bardzo urokliwe. Można już poczuć taki klimat górski, szczególnie, że zatrzymaliśmy się w chacie, która była cała z drewna, w której był kominek. Ale dla mnie najważniejszy był fakt, że udało nam się wybrać na całodniową wędrówkę. A ta wycieczka tylko zachęciła mnie do planowania kolejnych, bo tak jak podejrzewałam, kocham trekking. Właśnie zbieramy się na przechadzkę w okolicy. No i mega się cieszę, bo tak długo oczekiwałam tego momentu. Wziąłam ze sobą wszystkie moje, przepraszam, że tak sapię, ale wchodziłam po schodach. Wziąłam ze sobą wszystkie moje ubrania, buty, które od dawna kolekcjonowałam na taką okazję. I lecimy, plus, no jak widzicie, pogoda nas dzisiaj zachwyciła. No, więc idziemy.
Doszliśmy już do samochodu. Zrobiliśmy trasę w 3 godziny i 8 minut. Powinno trwać 2 godziny 45, bo trochę się ociągaliśmy, ale ogólnie było super. Przyjechaliśmy teraz obejrzeć jeszcze zachód słońca na koniec tego super aktywnego dnia. Avec ça. C'est pas un latte oatmeal. So pretty. Ça fait tellement mal aux yeux. Le blanc là. C'est la même herbe, mais c'est pas le même côté. Ouais, ouais. C'est marrant comment ça affecte du coup. Moi je vais prendre un barcasse. Un peu de Un morceau de barcasse. Merci beaucoup. Un grand morceau, je veux. Non, Si, ça c'est c'est serpolet. celui, c'est serpolet. Ah. Allez, Tu moi, prends je vais prendre serpolet. Ouais, tu vois, hein, comme ça on partage. Pakuję właśnie torbę na jogę, bo powiem Wam, że w tym roku przed półmaratonem bardzo postawiłam nie tylko na sam trening biegowy, ale też na rozciąganie i regenerację, bo w zeszłym roku mam wrażenie, że tego brakowało mi najbardziej. I muszę przyznać, że jeszcze nigdy tak dobrze nie czułam się podczas biegania, pod takim względem braku jakiegokolwiek bólu. Zawsze albo bolało mnie trochę biodro, albo bolało mnie trochę kolano. To był taki ból do zniesienia, powiedziałabym, ale także czułam, że coś tam nie do końca jest ok. A w tym roku nic. Jedyne co zmieniłam to właśnie yoga i uważam, że był to bardzo dobry wybór. To sobie robię. Nie mam pojęcia. Jest dzień wyścigu. Z kim ja mam się ścigać? Jest dzień biegu. Oczywiście, jak to bywa przed każdym moim większym biegiem, wydarzyło się coś, co sprawia, że nie czuję się na 100%. Dostałam okresu. I cały dzień czułam się po prostu jak wyjęta z tyłka. Na szczęście drugi dzień zawsze jest trochę lżejszy. Jest 7 rano. Muszę
Mój numerek. Koszulka. Ciuszki. Muszę sobie jeszcze wybrać, co bym chciała założyć. Plecak. I wszystko to, co idzie do plecaka. To sobie będę popijała po drodze. Akurat dostaliśmy, bo jest sponsorem biegu. Numerek z moim czasem, plus 2 godziny. Doliprane, bo oczywiście dostałam okresu, więc muszę się zabezpieczyć w razie czego. 2 żele energetyczne, wazelina do ust i muszę dopakować jeszcze chusteczki. I jestem gotowa. Zbieram się już do wyjścia. Jestem mega zestresowana, bo ostatnie tygodnie moich przygotowań nie były idealne, więc no, trzymajcie kciuki. Widzimy się na miejscu. Dojechaliśmy na miejsce. Idziemy teraz zostawić tylko nasze rzeczy. We're halfway! L'émission est à toi. Oui! Vamos. 15 już za nami. 6 pozostało. Paolo? 6. Muy bien. Allez, on y va jusqu'au bout, bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup! Muszę pomalować sobie paznokcie. To jest lakier, który będę malowała paznokcie. Opi z takimi drobinkami różowymi. Tak sobie wymyśliłam. W ogóle w tym roku nie robię hybryd. Stwierdziłam, że chcę dać moim naturalnym paznokciom szansę. I szukam różnych alternatyw. Póki co moją ulubioną alternatywą jest zwykły lakier. Zwykły, dobry lakier. On wtedy się trochę trzyma i po prostu co kilka dni sobie je robię ponownie. Ale stwierdziłam, że to będzie też dobra okazja, żeby pogadać trochę o tym, jak poszedł mi mój półmaraton. Jest już kilka dni później. Dzisiaj jest środa, czyli minęły 3 dni. Ja już sobie porządnie wypoczęłam. Już minął ten cały runner's high. Przed półmaratonem miałam taki pomysł, że to może być już mój ostatni półmaraton, dlatego że ciężko mi szły te przygotowania. Jak się robi już te biegi 2-godzinne tuż przed maratonem, to zajmuje dużo czasu. Ja lubię sport, ale jest to jedna z rzeczy, którymi zajmuję się w moim codziennym życiu, więc też nie chcę, żeby wokół tego kręcił się cały mój świat. Tuż przed maratonem dostałam okres i czułam się fatalnie, więc miałam takie, Jezu, tyle przygotowań, a jeszcze na pewno będę miała gorszy czas, no bo okres, bo boli. A okazuje się, że nie tylko ten półmaraton był dużo lepszy od pierwszego. Miałam więcej fanu, lepiej się bawiłam. Było też sporo znajomych, część z Polski. Namówiłam też swojego kolegę z Francji, który biegł razem ze mną, jak widzieliście. Kondycyjnie ja tego dnia mogłabym naprawdę wchodzić na najwyższe szczyty. Czułam się tak dobrze, tak silnie przez cały bieg. Akurat biegłam z Paolo i to był jego pierwszy półmaraton, więc biegliśmy trochę pod jego tempo, ale myślę, że miałam tam zapas jeszcze z 5 minut spokojnie. Finalnie w ubiegłym roku półmaraton zrobiłam w 2 godziny 24 minuty, tempo 6:45. W tym roku przebiegłam w 2 godziny i 14 minut, czyli 10 minut krócej i tempo 6:15. To jak ja czułam się silna i taka zmotywowana i nie miałam tej ściany po drodze,
sprawiło, że nie jestem już teraz pewna, czy to jest ostatni półmaraton, na który się zapiszę. Póki co dam sobie chwilę przerwy, może tak będę biegała sobie raz na rok. Jeżeli chodzi o samo wydarzenie, to był półmaraton w Boulogne-Billancourt. To jest przedmieście Paryża. Wydarzenie bardzo sympatyczne, bardzo fajnie zorganizowane moim zdaniem. Była energia, było mnóstwo ludzi, były różne zespoły po drodze. Myślę, że też część z tego, jak postrzegam ten półmaraton, jest spowodowana tym, że no, byliśmy większą grupą ludzi, więc jednak fajnie biegnie się w wiele osób. Było dość magicznie, bo Ziet dojechał na metę, kibicował mi po drodze, w trakcie wysyłał mi wiadomości z tego śledzenia na stronie internetowej, patrzył na mój czas, więc no wszystko było takie idealne, tak jak sobie to wymarzyłam. Cały czas jeszcze chyba marzy mi się, żeby pobiec raz w Polsce. Mam sporo znajomych, którzy biegają w Polsce, dzięki którym w zasadzie też zaczęłam biegać, więc myślę, że mógłby być to fajny event, fajne przeżycie. A paznokcie zrobione, prezentują się tak. W listopadzie odwiedzili nas też rodzice Zieta. Już od kilku lat chcieli wpaść do nas z wizytą, ale zawsze coś wypadało nam po drodze, ale w końcu udało nam się to zorganizować. Rodzinka przyjechała pod koniec listopada, w sam raz na wszystkie świąteczne atrakcje Paryża, wszystkie targi świąteczne, wszystkie dekoracje, światełka, to czego nie mogą doświadczyć w Maroku. Myślę, że Paryż jest bardzo, bardzo ciekawym miejscem, żeby zobaczyć w takim właśnie okresie świątecznym. Nawet bez świąt nazywany jest miastem świateł, więc możecie sobie wyobrazić, jak jest tutaj w okresie bożonarodzeniowym. Póki co, jak to prawdziwa polska pani domu, musiałam przygotować chatę tak, żeby podłoga błyszczała i można było z niej jeść. Jutro w tych 4 ścianach pojawią się rodzice Zieta. Przyjeżdżają do Francji po raz pierwszy od kiedy ja mieszkam tutaj, więc to będzie naprawdę super doświadczenie. Ale na chwilę obecną na mojej checkliście na pierwszym miejscu jest ogarnięcie chaty, bo chwilowo dom wygląda tak. Pozwólcie, że wam pokażę. Tu jest łóżko, stół, rozgardiasz, garderoba, nawet nie chcę o tym mówić. Jest do złożenia pranko, łóżko też jest rozwalone, więc no mam co robić. Moja obsesja na punkcie przyjmowania gości w czystym domu wygrywa absolutnie, więc muszę po prostu trochę dzisiaj ogarnąć. Z tego powodu odpalam sobie e-booka. Teraz akurat słucham książki, która nazywa się Perfekcjonista. Ja jak zwykle lecę w kryminały mocno. Niestety wszystkie inne książki, powiedzmy takie trochę bardziej ambitne, muszę konsumować w wersji pisanej, a nie słuchanej. E-booki kryminalne są o tyle przyjazne mi, że nawet jak się przez chwilę nie skupię, to można tam ogarnąć mniej więcej o co chodzi. A z wszystkimi innymi książkami problem mam taki, że w momentach, kiedy moje myśli nagle gdzieś tam sobie podryfują, no to muszę cofać w tej książce, co jest bardzo, bardzo denerwujące. Palam słuchawy i książka. I lecimy.
listopadzie spadł też pierwszy śnieg. Wiem, że może dla części z Was to nic ekscytującego, ale w Paryżu naprawdę bardzo rzadko pada śnieg. Tym bardziej w listopadzie. Może w styczniu, w lutym można się jeszcze tego spodziewać, jakoś tam przejściowo, ale śnieg w listopadzie i to jeszcze taki z prawdziwego zdarzenia, to nie zdarza się prawie nigdy. I wykorzystałam ten pretekst po to, aby udekorować świątecznie mieszkanie. Jezu, jesteśmy w listopadzie, a jest już pierwszy śnieg. Kocham ten moment. Niestety jest chyba za ciepło, żeby śnieg się utrzymał, ale tylko te płatki wirujące w powietrzu i od razu mam lepszy humor. Oficjalnie sezon na zimową herbatkę rozpoczęty. Chodzę po tych półkach i staram się wybierać tylko rzeczy, które mi się podobają i które będą mi służyły przez kilka sezonów co najmniej. Ale no, nie mogę, jest tutaj tyle po prostu, tyle rzeczy do wyboru. Oszalałam, a jeszcze jako osoba, która po prostu kocha święta, ciężko jest coś wybrać. Szukam jeszcze tylko sztucznych kwiatów, żeby włożyć do wazonu. Mamy to! Nie było mnie w domu 3 godziny, ale miałam czas, żeby sobie spokojnie wszystko przeglądać, zobaczyć, co mi się podoba. Mam 3 torby zakupów, ale najpierw muszę coś szybko zjeść i zaraz do Was wracam, żeby pokazać, co udało mi się wyhaczyć. Nie będziemy się okłamywać, jest kilka dni później. Miałam w planach wszystko to zorganizować, zanim przyjadą rodzice z Jeda, ale life happens i oczywiście się nie wyrobiłam. Ale rodzice z Jeda poszli teraz zwiedzać Paryż, a ja w tym czasie wszystko ogarnę, więc jak wrócą, to już będzie świąteczny klimacik. A co takiego udało mi się kupić w sklepie? Przede wszystkim świąteczny gnom. Mega cute. On jest taki ciężki, tu ma jakiś taki, nie wiem, piasek, jakieś kulki, więc jak się go stawia, to on sobie stoi. Kupiłam bieżnik na obrus, nie, bieżnik na stół, ale nie doczytałam, że on ma 4 metry długości, więc jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Czy go ukroję, czy może po prostu zszyję go na pół, żeby był z takiego grubszego materiału. Kolejną z rzeczy są takie 2 malutkie porcelanowe choineczki. Też myślę, że tak postawione obok siebie mogą gdzieś ładnie wyglądać. Odkryłam też w Action świeczki, które mają na sobie takie wzorki świąteczne i wzięłam sobie 2 komplety takich. Jedne są z pierniczkami, a jedne są z cukrowymi laskami. Mam wazon i to właśnie z tymi sztucznymi kwiatami tak się bujałam. Słuchajcie, nie znalazłam praktycznie żadnych gałązek ze świątecznymi kwiatami. Wydaje mi się, że w Polsce to jest bardzo popularne. Jakieś takie zielone gałązki z czerwonymi kuleczkami i tak dalej. Nic takiego nie znalazłam. Przeszłam chyba 3 czy 4 sklepy, ale znalazłam takie oto cudeńka. Myślę, że są całkiem urocze. Po drodze zaczepiło mnie dosłownie 4 czy 5 pań, pytając, gdzie to znalazłam, więc chyba z daleka to wygląda ładnie. Plus znalazłam to w kolorze białym i takim żółtawym. I to z daleka, jak się to patrzy, to wygląda jak takie trochę oszronione, więc myślę, że ma świąteczny klimacik. Znalazłam też takie 2 kokardy. Nie wiem, gdzie je jeszcze zaczepię, może gdzieś na drzwiach. Żeby zaczepić na kominku, kupiłam takie cudeńka pluszowe i do tego pomyślałam sobie, jak to zaczepię na kominku i znalazłam idealne haczyki.
Są bezbarwne, więc nie będzie ich z daleka widać, a dodatkowo one się przyklejają. To jest bardzo leciutkie, więc nie powinno być żadnego problemu, a po świętach będę je mogła zdjąć bez problemu. Od zeszłego roku na moim karniszu wisi girlanda ze świateł, ale wykończyły się już baterie, więc kupiłam zestaw baterii. I ostatnią z rzeczy kupiłam drzewko. Jest to drzewko sztuczne. Ja z reguły nie jestem fanką sztucznych rzeczy i w moim domu od zawsze choinka była prawdziwa. Ale nie mamy miejsca w naszym domu na dużą choinkę. Mogę zmieścić tylko taką malutką. Problem z tymi malutkimi choinkami jest taki, że one tak czy siak usychają. A taka sztuczna choinka myślę, że spokojnie przyda mi się na kilka dobrych lat, bo jeżeli nawet przeprowadzimy się kiedyś do mieszkania, w którym będzie miejsce na choinkę z prawdziwego zdarzenia, to maleństwo i tak będzie mogło służyć za dodatkową dekorację. Teraz muszę to tylko wszystko ubrać, ogarnąć, zdecydować co, gdzie i jak i mam nadzieję, że będę czuła trochę bardziej świąteczny klimat. Muszę tylko ładnie ułożyć gałązki tej sztucznej choinki, bo jest trochę taka powykrzywiana. Niosłam ją gdzieś tam pod pachą w jednej z 4 toreb, więc też nic dziwnego, że jest lekko krzywa. Wszystko już odpakowałam z plastików i innych takich, więc myślę, że zajmę się tym, na co jestem najbardziej podekscytowana, to znaczy dekorowanie kominka. Zawsze w amerykańskich filmach widziałam, jak na święta dekorują kominek, a teraz mam swój własny kominek, który co prawda nie spełnia funkcji kominka, ale można go udekorować. Tu macie na chwilę obecną to, z czym pracuję. Tutaj, po tej stronie, myślę, że postawię wazę ze świątecznymi kwiatami, a w tym miejscu przykleję te różne pierdółki, które kupiłam, te 3. Myślę, że to będzie wyglądało całkiem cute, trochę jak te skarpety, które wiszą na kominku z prezentami. Czekajcie, potrzebuję instrukcji. Odczepiamy najpierw tą część z czarnym. Cyk. Myślę, żeby odtłuścić powierzchnię, ale nie chcę mi się tego robić, a poza tym te rzeczy nie są jakieś ciężkie, więc myślę, że to nie będzie problemem. Teraz tą część z tym języczkiem skierowaną ku dołowi. Myślę, że przyczepię je tak, żeby wisiały na kominku, czyli powiedzmy gdzieś na wysokości. O tak. Cyk. Chodźcie tu bliżej. Przyczepimy jedną po środku. Nie jesteśmy w aptece, więc nie musi to być idealnie równo. To tutaj. Teraz poczekamy chwilę. Niech sobie dobrze, porządnie wyschnie. Jest napisane, że trzeba czekać godzinę, ale nie będziemy czekać godzinę. Jolo. Tu mamy choinkę. No moim zdaniem ideolo. A właśnie sobie jeszcze przypomniałam, że w ubiegłym roku też kupiłam już część dekoracji. Niech no spojrzę, gdzie one są. Jedną rzecz. A tu mam
drugą. Czy w tle było widać moje pranie, które czeka na wsadzenie do pralki? Pewnie tak. Trudno. Myślę, że dziadek do orzechów skończy w rogu obok mojego nowego kwiatka. Tutaj, zamiast kamery. Nice. Co tu jest jeszcze z tych dużych rzeczy? Mamy pana gnoma. Pan gnom, coś czuję, że skończy w naszym pokoju. W naszym pokoju też mamy kominek. Proszę bardzo. Na którym chwilowo z rzeczy świątecznych nie ma absolutnie nic. Świeczkę możemy przestawić tu. A pan gnom będzie sobie tutaj stał. Cute. W tym czasie myślę, że haczyki już zaschnęły. Okej. I mogło być trochę większe. Mamy te dwie kokardy, które kupiłam. I myślę sobie, że chciałabym, żeby świąteczny klimat był także jak wychodzimy z mieszkania. Więc pod drzwiami taka kokarda. No, podoba mi się to. I myślę, że drugą gwiazdę powieszę na drzwiach do naszego pokoju. No, chyba tak. Drugą z rzeczy, którą miałam schowaną z zeszłego roku, jest taka papierowa choineczka. Ostatnią z rzeczy, którą muszę zmienić, to baterie w girlandzie. Baterie są schowane tutaj za kwiatkiem. Nie mam też drabiny w mieszkaniu, więc muszę polegać na krześle obrotowym. Powiedz mi tylko, że to są odpowiednie baterie, które kupiłam. No to dobrze. Sukces. Okay. One, two, three. Woohoo! Mamy oficjalnie w domu święta. Ja już kilka miesięcy, od kiedy jestem niesamowicie zadowolona ze stanu mojej skóry. To, jak obecnie prezentuje się moja cera, to jest coś niesamowitego. Szczególnie, że miałam problemy przez ponad 2 lata. Dla kogoś, kto przez całe życie nigdy nie doświadczył trądziku, taka zmiana była czymś naprawdę szokującym i trudnym. Ale że w końcu odkryłam idealną dla mnie pielęgnację, to postanowiłam podzielić się z Wami produktami, które działają w moim przypadku. Może to pomoże komuś z Was. Jeżeli śledziliście mnie jakiś czas temu, to wiecie, że od pewnego momentu zmagałam się z może nie trądzikiem, ale problemami skórnymi, które pojawiły się trochę znikąd. Pewnego dnia, jakieś 2 lata temu, zaczęłam eksperymentować z pielęgnacją, co skończyło się dla mnie dość problematycznie. Kiedyś moja skóra idealna i perfekcyjna nagle zaczęła mieć bardzo dużo niedoskonałości, a ja oczywiście, kompletnie nie wiedząc jak zareagować, robiłam wszystko zupełnie nie tak jak trzeba. Teraz z perspektywy tych 2 lat, gdzie bardzo dużo dowiadywałam się o pielęgnacji, wiem już, jak bardzo dużo złych kroków popełniłam, ale no, mądry Polak po szkodzie. Pokazuję Wam, jak moja skóra prezentuje się na chwilę obecną. Nie jest idealnie i podejrzewam, że nigdy już nie będzie. Mam trochę przebarwień, mam trochę wyprysków, które kiedyś tam mi wyskakiwały. Niestety też muszę przyznać, że mam ten brzydki nawyk wyciskania pryszczy, z którym też staram się walczyć, ale uważam, że w porównaniu do tego, jak wyglądała moja skóra jeszcze kilka miesięcy temu,
To jest bardzo, bardzo dobrze i jestem niesamowicie zadowolona z efektów. To będzie tylko skrót mojej drogi do pielęgnacji. Mam też w planach stworzenie wideo, w którym dokładnie opowiem co i jak. Tutaj tylko pokrótce wspomnę o produktach, które bardzo mi się sprawdziły i które mogę z ręką na sercu polecić. Jeżeli chodzi o produkty z retinalem lub retinolem, od dłuższego czasu przeszłam na retinal, który moja skóra, mam wrażenie, toleruje trochę lepiej. Obecnie używam tego w mniejszym stężeniu z PH Doctor i to jest Face and Body Retinal, tak, krem ze stabilną formą retinalu 0,05%. Jeżeli chodzi o złuszczanie, tak jak pokazywałam Wam w ostatnim filmie, u mnie króluje Drunk Elephant z kwasem azelainowym i z kwasem salicylowym. Jeżeli chodzi o SPF-y, ja ostatnio zakochana jestem w SPF-ach koreańskich. W końcu ja dotarłam do wszystkich produktów, które są tak bardzo ostatnio hypowane i obecnie korzystam z Beauty of Joseon. Jeżeli chodzi o witaminę C przy porannej pielęgnacji, to używam też z PH Doctor Tetra C Serum z aktywnie działającą witaminą C. Moje ostatnie odkrycie, jeżeli chodzi o demakijaż, to ten olejek z SVR. Bardzo, bardzo przyjemny. Ładnie emulguje, ładnie usuwa makijaż, ale też zostawia tą skórę taką przyjemnie nawilżoną pod palcami. Z serum ceramidowego, bo też przy korzystaniu z retinolu i kwasów bardzo, bardzo ważne jest, żeby tą barierę wspierać. Podoba mi się bardzo te serum z Bielendy. Jest bardzo wydajny, mam je już od 3 miesięcy i tu jest już, jak widzicie, na końcóweczce. Uważam, że sprawdza mi się świetnie i robi robotę. Tu od razu zaznaczam, że jeszcze nie polecam, bo nie testowałam, ale chcę o tym wspomnieć, bo jestem bardzo ciekawa. Jest to ten produkt z Biomy. Bioma to jest taka marka dość charakterystyczna, ona pojawiła się niedawno w Sephorze i jest charakterystyczna dlatego, że ma takie bardzo fajne opakowania, większe, kwadratowe, w pastelowych kolorach, a tą akurat serię do odbudowy bariery hydrolipidowej dostałam przy okazji urodzin. Więc będę teraz testowała i na pewno dam Wam znać, co o tym myślę. Jeżeli chodzi o toner, bardzo lubię tą z Beauty of Joseon. Ona ma w sobie 2% niacinamid, więc bardzo małe stężenie, które nie powoduje u mnie wyprysków. I do tego jest woda z rzęszenia. I 2 kremy, które używam na zmianę. 2 są dość ciężkie, co przez to rozumiem bardzo mocno nawilżające. Jeden to jest ten z Basic Lab. Klasyczek, super tani, bardzo wydajny, bogata konsystencja. A drugi to jest ten z Physiogel, codzienne nawilżanie. Nie wiem już, które opakowanie, myślę, że już 3 wykańczam. Akurat pojadę na święta do Polski, więc uzupełnię zapas. A wideo o moim tygodniu pielęgnacji, o tym jak pozbyłam się mojego niehormonalnego trądziku, już niedługo na kanale. I to już tyle z mojego listopadowego vloga. Dziękuję bardzo, że po raz kolejny wróciliście tutaj, żeby obejrzeć moje wideo. A tymczasem ja wracam do edytowania wideo i do pracy, bo pieniądze się same nie zarobią. Jeszcze raz dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym wideo. Pa!